Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś geopolityczny przegląd wydarzeń z profesorem Andrew Michtą. Po kilkutygodniowej przerwie wracamy do naszych analiz. Za chwilę połączę się z Waszyngtonem, ale najpierw chciałbym bardzo podziękować wszystkim Państwu, dzięki którym te rozmowy mogę prowadzić. Bardzo dziękuję wszystkim patronom, czyli osobom, które wspierają Układ Otwarty. Dzięki Waszym darowiznom ten program istnieje i jest niezależny. Serdecznie za to dziękuję. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam serdecznie do wspierania. Można to zrobić za pośrednictwem mojego profilu w serwisie patronite.pl. A teraz już łączę się z Andrew Michtą. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Dzień dobry, Andrew. Witaj po przerwie. Miło Cię widzieć. Dzień dobry Państwu. Widzimy się w dosyć dramatycznych znów okolicznościach, ale w zasadzie w ostatnich latach rzadko się zdarza rozmawiać w czasach spokojnych. Głównym wydarzeniem ostatnich tygodni jest atak Izraela na Iran. Niezwykle spektakularny atak, niezwykle skuteczny. Jak ty oceniasz sam atak jako człowiek zajmujący się bezpieczeństwem? No jest to po prostu poszerzenie teatru, jest to bardzo niebezpieczne wydarzenie. O tym nie muszę mówić. Jeżeli spojrzysz na to, skąd wychodzą w tej chwili amerykańskie task forces, lotniskowce, które idą w kierunku Zatoki Perskiej, kiedy one powinny być tam na Indo-Pacyfiku, prawda, jeżeli chodzi o chronienie i balansowanie Tajwanu i takiego odstraszania, że tak powiem, jakichkolwiek planów chińskich. Wojna, która się w tej chwili, która nam w tej chwili wybuchła, to ona się tak naprawdę napędza od jakichś 20 lat. I te napięcia, które rosną i z jednej strony decyzja wzbogacania uranu do zrobienia bomby przez Irańczyków, a z drugiej strony takie poczucie ze strony Izraela, że czas im po prostu się kończy, że gdyby doszło do zblokowania na poziomie nuklearnym, to wtedy cały balans konwencjonalny się zmienia. Największe pytanie w tym wszystkim jest, do jakiego stopnia administracja Trumpa podejmie decyzję, żeby się w to włączyć bezpośrednio, no bo w pośredni sposób Izraelczycy używają i amerykańskiej broni i naprowadzania i C2, wiesz, więc to jest jeden z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych. Ale taka straszna czerwona linia tutaj, gdyby Stany Zjednoczone weszły dokładnie same wojskowo w tę operację, więc sytuacja zmieniłaby się dramatycznie. Z punktu widzenia Rosjan, z punktu widzenia Chińczyków, ja uważam, że to jest dla nich wygrana, dlatego że to ściąga znów zainteresowanie Stanów Zjednoczonych i środki przede wszystkim do teatru na Środkowym Wschodzie. Pamiętasz, kilka miesięcy temu mówiliśmy o tym, że tak naprawdę te regionalne balansy zaczynają się coraz bardziej kruszyć. Zaczęło się od Ukrainy i Europy Wschodniej. Drugi teatr, jak wtedy mówiłem, to będzie Środkowy Wschód. To się zaczęło właściwie od prowokacji i od Hamasu atakującego Izrael, potem te wymiany już z Iranem, między Izraelem i Iranem. A ja się bardzo obawiam, że następnym krokiem kryzysowym może być Półwysep Koreański, no i w końcu Indo-Pacyfik. Czyli jesteśmy w sytuacji tego, co ja nazywam rozciąganiem teatru, konfrontacji między osią dyktatur. Tutaj głównie chodzi mi o Rosję i o Chiny, i również oczywiście Iran i Północna Korea się do tego dołączają. I teraz sytuację mamy taką, Igor, że właściwie ani jedna, ani druga strona w mojej ocenie nie może ustąpić. To znaczy jesteśmy w sytuacji, w której ustąpienie ze strony Teheranu to byłoby załamanie się reżimu w mojej ocenie. Słyszy się w Waszyngtonie głosy też różnych dzielnych, prawda, takich ludzi, którzy mówią, musimy zrobić regime change.
w Teheranie, więc tak jakby neokonserwatyści znów podnosili głowy i mówili, że trzeba to robić. A dla prezydenta Trumpa ostatnia uwaga wstępna. To jest ogromny dylemat, bo on został wybrany po to, żeby nie prowadzić tych forever wars, jak on to nazywał, prawda, niekończących się wojen. A tutaj nagle patrzy na sytuację, w której nie tylko nie udało mu się wygasić wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale również jest ryzyko bardzo poszerzonej, bardzo dużego konfliktu, który miałby impact na wszystko, na ceny energii, na przepływy handlowe, na układy sojusznicze. Więc patrzymy na taki kocioł, który się gotuje w tej chwili. I ja po prostu mam nadzieję, że uda się w jakiś sposób to jednak objąć i nie doprowadzić do całkowitego wybuchu. To porozmawiajmy teraz o poszczególnych elementach tego. Po pierwsze, chciałem się zapytać, czy ty uważasz, że z punktu widzenia bezpieczeństwa Izraela to był krok niezbędny, że Iran był tak bliski doprowadzenia do możliwości produkcji broni jądrowej, a byłoby to śmiertelnym zagrożeniem dla Ukrainy, no bo Iran ma w swojej doktrynie zniszczenie państwa Izrael, że po prostu, niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie, z punktu widzenia Izraela musieli to zrobić i zrobili to bardzo skutecznie. Czy ty uważasz, że to był ten moment i w zasadzie wchodząc w ich buty musieli to zrobić? Przecież bardzo trudno jest oceniać decyzje polityków, kiedy nie ma się wszystkiego intelligence tak przed sobą. Z tego, co wiemy w otwartych źródłach tutaj na zewnątrz w tej chwili jest, że budowanie tego trzeciego miejsca bardzo głęboko, gdzie chodziło o przyspieszenie procesu przejścia od 60% do wyższej koncentracji. Z punktu widzenia, jak słyszałeś, premiera Izraela, kiedy się wypowiadał, że nie mogą dopuścić do sytuacji, w której może zaistnieć zagrożenie całkowitego zniszczenia narodu izraelskiego, to znaczy Izraela, narodu żydowskiego. Co do czasu nie wiem, nie będę tutaj zgadywał, uważam, że to jest modelowane w tej chwili i wewnątrz ośrodków decyzyjnych i Stanów Zjednoczonych i Izraela i innych państw co do tego, kiedy to powinno było się stać. Ale to jest tak naprawdę kwadratura koła, Igor, dlatego że broń jądrowa, dlatego że Izrael ma, prawda, ten regionalnie mówiąc monopol na broń jądrową, posiada broń jądrową do odstraszania, mimo że tego nie, oczywiście oficjalnie się tego nie uznaje. To daje jej możliwość małemu państwu odstraszenia, obrony i innych akcji na poziomie konwencjonalnym, bo ten parasol nuklearny jest. W momencie, kiedy naprzeciwko ciebie staje drugie państwo, które też jest państwem nuklearnym, to się wszystko wyzerowuje. To jest sytuacja Indii i Pakistanu. To jest sytuacja, dlaczego Północna Korea odgrywa jakąkolwiek rolę na Półwyspie. Bo w sensie ekonomicznym to naprawdę nie ma żadnych szans konkurowania czy z Republiką Korei, czy Południową Koreą, czy z innymi państwami. Więc jesteśmy w tym takim dylemacie siły i tu decyzja polityczna, ja sądzę, że ze strony Izraela jest oczekiwanie, że Stany Zjednoczone nie zostawią ich samych. Co jest niepokojące, to jest również to, że ta żelazna kopuła nie do końca sobie radzi z atakami ze strony Iranu. To jest pierwsza sprawa. Więc tutaj saturacja, ile pocisków leci, jak długo, uderzyło w kilka miejsc w Izraelu, które są ważne. Haifa na przykład jest bardzo istotnym. No i w Tel Awiw uderzyli, tak? Więc w którym są żołnierze. To nie są pinpricks, to jest pokazanie, że jest wymiana ciosów na całego, że tak powiem. Ja również nie jestem przekonany z technicznego punktu widzenia, że Izrael ma środki do pełnego zniszczenia tych miejsc, gdzie wzbogacania, uranu, dlatego że musiałyby używać bomb, które Stany Zjednoczone mają, taki bunker busting środków. Tak, to może wyjaśnijmy, to miejsce, w którym się wzbogaca uran jest, zdaje się, na głębokości 90 metrów, a nawet te amerykańskie, to się chyba nazywa MOP, tak, Massive Ordnance Order, te bomby, one sięgają 60 metrów, tak, więc by trzeba tam wielokrotnie w to samo miejsce uderzać. To można wielokrotnie uderzyć i modelowanie jest takie, że te bomby mogą dokonać takiego zniszczenia przy odpowiednim zaplanowaniu operacyjnym, ale problem jest taki, że to by oznaczyło bezpośrednie wejście Stanów Zjednoczonych
w konflikt. I No, ale teraz- jednocześnie jeszcze powiedzmy, no dobrze, ale jednak Izrael uszkodził te instalacje. Oczywiście nie wiemy dokładnie jak, no bo nie mamy wiedzy na ten temat i mówiłeś o tym, że niektórzy neokonsi mogą marzyć o zmianie reżimu, no ale to jest tam ta sytuacja upadku reżimu nie jest chyba bardzo odległa. No, Izrael jednocześnie z atakiem na instalacje wyeliminował, zabił 15, w pierwszym ataku, tak? 15 z 20 najważniejszych dowódców irańskich. To jest jakaś niebywała skuteczność i kontynuuje eliminowanie tych ludzi, znaczy zabijanie kolejnych dowódców irańskich i naukowców, którzy pracowali przy tym, przy wzbogacaniu uranu i produkcji broni atomowej. Ja raczej mówię, to się zgadzam, dlatego że tutaj Izrael ma dużo sukcesów, wiesz, to trochę tak niedobrze brzmi sukcesów, kiedy mówimy o zabijaniu ludzi, ale jest w stanie, więc przepraszam za to twoich słuchaczy, ale jest w stanie eliminować tych kluczowych naukowców, którzy się tam znajdują. Ja mówię o czymś innym. Wiesz, wróćmy trochę do tyłu, do historii. To znaczy Iran jest jedną z największych tragedii amerykańskiej polityki w regionie. Dlatego, że ja pamiętam jeszcze, więc pokazuję swój wiek trochę, kiedy odbywała się rewolucja przeciwko szachowi, kiedy początkowo ta klasa średnia z miast, głównie Teheran, ale również z innych kilku miast, wierzyła w to, że są w stanie stworzyć w miarę nowoczesne państwo. Bo przecież tam jest takie społeczeństwo obywatelskie dosyć aktywne, no dzisiaj spacyfikowane bardzo, prawda? Ale to nie jest tak, że wszyscy są im ulegli. No to jest, słuchaj, Persja to jest starożytna cywilizacja. To jest naturalny balanser tego regionu, biorąc pod uwagę zasoby ludzkie, położenie geograficzne. To, że błędna polityka Jimmy Cartera wtedy, bo Jimmy Carter to był bardzo moralnym człowiekiem i on uważał, że używanie siły, zresztą zmarł niedawno jako jeden z największych takich ikon amerykańskiego poświęcenia się prawom człowieka, wiesz, i tak dalej. I on odegrał dużą rolę, jeśli chodziło na przykład o zmiany w Europie Wschodniej, kiedy wprowadził, prawda, human rights jako problem. W wypadku Iranu to było inaczej, tam bardzo szybko posuwała się ta rewolucja i to, że niestety ani administracja amerykańska, my po pierwsze nie wiedzieli, że szach był chory, co jest ogromnym błędem wywiadowczym. No, stan zdrowia wielkich przywódców tego świata jest kluczowym elementem danych wywiadowczych. Myśmy nie mieli jasności od tego, jak daleko posunął się jego rak, jaki on był słaby. I że on nie był w stanie tak naprawdę sam zadziałać bez wsparcia Stanów Zjednoczonych w tym momencie, mimo tego, że jego sztab generalny był gotowy się ruszyć. I po prostu ta inercja, ten chaos, powrót Chomeiniego, rewolucja technologiczna, kiedy wiesz, kasety z jego kazaniami się tam rozchodziły po różnego rodzaju wioskach, to doprowadziło do no niemalże takiego, upraszczam trochę, ale tak jak pomyślisz o rosyjskiej rewolucji, wiesz, z 1917 zaczyna się rewolucja quasi-burżuazyjna, a kończy się radykalno-bolszewicka. I tutaj ci ludzie, Sadek Gobzadeh i Bani Sadr, i ci wszyscy ludzie, którzy byli średniej klasy albo wyższej klasy ludźmi, po prostu wyemigrowali. Jeżeli spojrzysz na zdjęcia, jak wyglądał Teheran w latach 60. i 70., wiesz, kobiety ubrane w normalne, wiesz, zachodnie sukienki, prawda, mężczyźni w garniturach, czy tam jakieś inaczej, to był zupełnie inny świat. I to, że Iran wypadł z tego układu sojuszniczego ze Stanami Zjednoczonymi, to jest wydarzenie, za które my płacimy do dnia dzisiejszego. Później miałeś oczywiście wojnę Iranu i Iraku, co też doprowadziło do kataklizmu na miarę I wojny światowej, jeśli chodzi o wymiar europejski, jeśli chodziło o ile zginęło młodych Irańczyków. Ja miałem kolegę, który był Irańczykiem, był profesorem, który ze mną pracował, wyemigrował. I on mi opowiadał o horrorze tego wszystkiego, jak wyglądała wojna między Iranem i Irakiem wtedy, bo zarówno strona sowiecka, jak i Zachód nie chciały, żeby ani jedna, ani druga strona nie wygrała, bo nie chcieli ani dominacji szyickiej, ani nie chcieli batystów, prawda, żeby tam zarządzali całym tym kramem. Więc koszt ludzki, cierpienie, nienawiść i w tej chwili ten konflikt jest cały sfokusowany na konkurencji z Izraelem. Ja tutaj nie tłumaczę Iranu, ja uważam, że to jest niezwykle destruktywny reżim i wiesz, jeśli chodzi i o jakość życia i to, co się dzieje na ulicy,
Natomiast ja słyszę w Waszyngtonie takie pogłosy od ludzi, którzy byli mocno zaangażowani właśnie w ten neokonserwatywny projekt, globalna wojna z terroryzmem, nation building, regime change. Wiesz, kiedy ja słyszę wyrażenie regime change, to uciekam zaraz natychmiast, zamykam drzwi, dlatego że uważam, że próba wejścia do państwa o takiej populacji, takiej historii i dokonania, widzimy jeszcze jedną rzecz tutaj. Tam jest 92 miliony ludzi. No więc właśnie mówię, tak ogromne państwo, wiesz, a z drugiej strony to, co jeszcze widzimy, to od czasów de Severskiego, który był taki zakochany, to był taki teoretyk siły lotniczej na początku XX wieku, który uważał, że wszystkie wojny będą rozwiązane przy pomocy sił lotniczych i tak dalej. My widzimy jedną rzecz, która ciągle się powtarza, jeśli chodzi o sprawy operacyjne i wojskowe. Siły lotnicze, siły rakietowe, cyber i to wszystko, one są ogromnie ważne, ale one tylko dochodzą do pewnego punktu. I teraz, jeżeli dojdzie do eskalacji tej wojny, ja sobie nie wyobrażam, żeby Izrael z jego potencjałem ludzkim próbował walczyć bezpośrednio z Iranem, biorąc pod uwagę i geografię. No nie ma technicznej możliwości. Nie ma takiej możliwości. 1500 kilometrów między państwami. W związku z tym konwencjonalna wojna, i tu mówię z ogromną obawą, musiałaby oznaczać wejście Stanów Zjednoczonych w tego rodzaju operacje. Ja uważam, że to byłoby naprawdę tragiczne. Ja myślę, że Donald Trump stara się to wszystko w jakiś sposób ogarniać i ściągać, wiesz. Mimo tego, że on, prawda, tam wysyła te tweety, odgraża się, wyjeżdżajcie z Teheranu. No ale to jest jego modus operandi, w jaki sposób on działa. Niepokoi mnie wyciąganie, wiesz, lotniskowców i grup bojowych z Indo-Pacyfiku właśnie w tym kierunku. Ale niepokoicie dlatego, że zagraża z tego powodu, że to oznaczać może, że to jest tylko już krok do decyzji o zaangażowaniu się wojennym, czy niepokoicie to, że Tajwan jest bardziej odsłonięty? I to, dlatego że to, że asety stawiasz blisko teatru operacyjnego, to jest standardowe działanie. To jest dawanie prezydentowi tak zwanych contingency options, że on może mieć, jeżeli on podejmie decyzję, że tak, wojska lotnicze amerykańskie bezpośrednio włączają się w to, wtedy ma asety już tutaj. No a z drugiej strony to, co się dzieje tam, tak jak ja zawsze, wiesz, niedawno o tym też pisałem znowu, generalne konflikty zaczynają się nie dlatego, że nagle ktoś wpadnie na jakiś dzielny pomysł, że tutaj napadnę na postronny kraj, tylko że te regionalne balanse podtrzymują cały system stabilności światowej. Jeżeli to się zaczyna kruszyć, w pewnym momencie zaczyna się pęknięcie robić takie, którego już nie można naprawić. I mój przykład taki, który rozmawiali, jak byłem w Polsce. Słuchaj, my zawsze myślimy o II wojnie światowej jako 39, prawda, Niemcy i Sowieci najeżdżają na Rzeczpospolitą, ale tak naprawdę przedtem masz wojnę w Hiszpanii domową, przedtem masz w Mandżurii, masz wojnę w Azji, masz Anschluss, masz Czechosłowację, wiesz, rzeczy, które rozdzierają istniejącą tkankę systemu bezpieczeństwa. I to, co się dzieje w tej chwili w wojnie między Iranem a Izraelem, jest ogromnie bardzo dużym krokiem. Ostatnia sprawa, wiesz, z drugiej strony ja nie winię Izrael za uderzenie pierwsze, bo jeżeli przez 20 lat słyszysz, że jesteś do zlikwidowania, jesteś śmiertelnym wrogiem, jesteś szatanem, jesteś tym, no to bardzo trudno w pewnym momencie nie zacząć pomyśleć, jak jeszcze bardziej ten mój przeciwnik może być zradykalizowany. Stany Zjednoczone będą musiały, w mojej ocenie, podjąć decyzję, w jaki sposób utrzymać minimum stabilności na Środkowym Wschodzie. Zauważ, że niedużo słyszymy o innych krajach w tej chwili, które mają tutaj rolę do odegrania. Od Saudyjczyków, Emiraty, wiesz, to jest problem regionalny, który w tej chwili otacza i próbuje w jakiś sposób przygasić, objąć ten ogromny płomień, że tak powiem. I najgorsze jest to, że wiesz, w pewnym momencie Izraelczykom też mogą zacząć się kończyć zapasy pocisków, wiesz, bo jednak to są bardzo drogie elementy, których używamy. Stany Zjednoczone mogą być dostarczycielami tej broni, tych pocisków, a to jest znów jeszcze jeden krok w tym kierunku, żeby wejść bliżej w konflikt. I wymiar polityczny wewnątrz Stanów Zjednoczonych, wewnątrz ruchu MAGA jest duży opór
do tego, żeby wchodzić w dodatkowe wojny, a z drugiej strony wewnątrz ruchu MAGA, zwłaszcza wśród ewangelików, i baptystów, jest ogromne wsparcie dla Izraela z powodów kulturowych, religijnych i tak dalej. Więc jesteśmy na niezwykle trudnym zakręcie, jeśli chodzi o prezydenturę Trumpa. I zauważ, Ukraina zniknęła. No nie ma jej w amerykańskich newsach w ogóle. Do znaczenia dla różnych regionów tego kraju jeszcze wrócimy, to ponieważ już tyle razy wspomniałeś o Stanach Zjednoczonych, to porozmawiajmy o tych Stanach. Dlaczego twoim zdaniem w ogóle Trump się tym tak poważnie zajmuje? Dlaczego podjął tę decyzję o wysłaniu samolotów, lotniskowca? Jaka jego kalkulacja za tym może stać? No bo przecież to był ten polityk, który chciał przejść, prawda, do historii jako nosiciel pokoju, tak? Wierzył, że uda mu się doprowadzić do pokoju na Ukrainie, dostanie Nagrodę Nobla, tak? No to nie jest, ci jego wyborcy nie oczekują tego, że on teraz, prawda, będzie dopalał do pieca w różnych miejscach świata. Igor, ale pamiętaj, że Donald J. Trump mówi peace through strength, prawda? Czyli pokój przez siłę. Ale nie mówi tego w przypadku Ukrainy. No nie, tutaj Ukraina to jest zupełnie oddzielna rozmowa w tej chwili, bo rozmowa o Ukrainie, jeśli chcesz, możemy o tym porozmawiać, ale to nie tyle jest o to, co się stanie z samą Ukrainą, ale to jest rozmowa o relacjach amerykańsko-rosyjskich, tak naprawdę. A to zostawmy sobie na potem. Zostawmy sobie to na późniejszą rozmowę, trzymajmy się tego, co się tutaj dzieje. Więc przede wszystkim ogromna presja wewnętrzna, zarówno w Kongresie, lobowanie, to co mówiłem o społecznościach ewangelickich. A ta presja, uważasz, to jest lobbying tak niezwykle skuteczny, lobbying Izraela? Mearsheimer, oczywiście John Mearsheimer, profesor z University of Chicago, on, który jest bardzo krytyczny, on to nazywa to izraelskie lobby, które tutaj jego zdaniem napędza amerykańską politykę w tym i w drugim kierunku. Ja uważam, że lobowanie jest faktorem, ale że John przesadza, robiąc z tego takie całościowe determinanty. Z całym szacunkiem, bez względu na to, jak duże wpływy może mieć ta czy inna lobująca organizacja, to jest ogromny kraj z wieloma interesami. Ja myślę, że chodzi o szereg rzeczy. Jedna to jest sytuacja na rynku energetycznym. Pamiętaj, w którym regionie my jesteśmy. Jaki wpływ otwarta cała wojna w tym regionie będzie miała na koszty energii, na możliwość przepływu. Myśmy się przez miesiąc bawili z Huti, mówię tak w cudzysłowie, bawili, próbując ich powstrzymać, no i jakoś nam to nie tak bardzo wyszło, prawda? Orzekliśmy zwycięstwo w końcu, ale koszty tej operacji były ogromne, milionowe. Ja myślę, że Donald Trump stara się zrobić pokaz siły na tej zasadzie, żeby zmusić do jakiejś formuły, nie wiem, deklaracji ze strony Iranu, że odżegnują się od robienia broni jądrowej. W co ja uważam, i tak nikt nie będzie wierzył, to jest pierwsza sprawa. Bo bez jakiejś bezpośredniej inspekcji, ale naprawdę inspekcji, to jest wszystko teoria. A z drugiej strony, poddanie się w tej chwili przez Teheran takiej presji, no to jest poddanie się jako rząd. To jest utrata dumy, to jest utrata, swoich tych współpracowników. Więc ja sądzę, że jest to próba ze strony Donalda Trumpa naciśnienie na państwa w regionie, żeby doprowadzić do uspokojenia sytuacji. Zresztą, słuchaj, Rosjanie też się zachowują, Rosjanie też wyskakują z różnymi pomysłami w tej chwili. Dla Rosjan to jest manna z nieba, dla Chińczyków to też jest manna z nieba. No to jest, o Rosję to cię za chwilę jeszcze zapytam, bo czy to jest na pewno manna z nieba? No w pewnym sensie tak, ale w pewnym nie. Tak mi się wydaje. Ciekaw jestem twojego zdania. Ale jeszcze chcecie o tych Amerykanów pocisnąć, no bo co Trump może realnie osiągnąć? Znaczy, co jest osiągalne twoim zdaniem, a co jest nieosiągalne? Czy to nie jest wielki błąd z jego strony? Taki, no, myślę sobie, dobra, no tu tak jak on lubi, tak? Ostro wistować tu, ostro tam, budzić strach w różnych części świata i mówię, dobra, to teraz tu wyślę te samoloty. No, ale następny krok, gdyby rzeczywiście miał zaatakować, no to konsekwencje tego będą potężne. To znaczy Stany Zjednoczone są w stanie pokonać Iran. No zacznijmy od tego, prawda? Więc oczywiście, że są. Kwestia jest taka, w jaki sposób zachowują się potem
Rosjanie i Chińczycy w takiej sytuacji. Nie mówię konkretnie nawet w tym teatrze Środkowego Wschodu, ale w innych teatrach, czy to na Indo-Pacyfiku, czy to w Europie. Wiesz, no i powód, dla którego ja powiedziałem, że Rosjanie zacierają ręce i Chińczycy zacierają ręce, Stany Zjednoczone administracji Donalda Trumpa, ludzie tacy jak Bridge Colby, ludzie jak wiesz, wokół jego kabinetu, mówią, że ich najważniejszym przeciwnikiem jest Chiny. No i że Stany stać tylko na jedną wojnę, prawda? A nie na dwie, a tym bardziej na trzy. Że tam się trzeba koncentrować. A jednocześnie i w Ukrainie, i teraz na Bliskim Wschodzie, my jesteśmy, że tak powiem, przyszpileni do konfliktów, które powinny być w tej teorii strategii drugorzędne, albo nieistotne, albo zamknięte. Co do Ukrainy, Donald Trump od początku uważa i mówi zresztą o tym, że to był bad deal i tego nie wolno było się robić, to wszystko Bidena wina. Więc z punktu widzenia adwersarzy Stanów Zjednoczonych, to, że my wydajemy pieniądze, że wystrzeliwujemy zapasy, które mamy, wiesz, znajdujemy się w sytuacji, w której nasze środki medyczne, nasze zapasy paliwa, to wszystko idzie na te wtórne teatry, to doprowadza do sytuacji, w której tych resursów po prostu nie ma na te inne teatry. I czego mi brakuje w tym wszystkim? Wiesz, tego się po prostu pytałem szeregu ludzi. Bo nawet jeżeli mówisz o akcjach administracji, że przyjeżdżają lotniskowce tam Niemiec czy nie wiem, który jeszcze tam będzie. Jaki jest endgame? To znaczy, co my chcemy osiągnąć w sensie końcowym? Jeżeli jest tak, jak mówi prezydent Trump, że Iran nie może mieć broni jądrowej, on to powtarza. Ja im powiedziałem, mieli szansę i tak dalej, i tak dalej. No to trajektoria jest logiczna. Jeżeli Iran nie może mieć broni jądrowej, a Iran odmawia poddania się, no to znaczy, że jest na prostej linii kolizyjnej ze Stanami Zjednoczonymi, również nie tylko z Izraelem. A ja sądzę, że Tel Awiw byłby oczywiście zadowolony, gdyby Stany Zjednoczone otwarcie stanęły po jego stronie i znaczy mówię o Izraelu tutaj i prawda, Jeruzalem by odcięło się od Iranu. Więc jesteśmy w takiej, ja uważam, że w każdej chwili coś się może zmienić. Jest bardzo ostra dyskusja wśród doradców w tej chwili, co robić. Jeżeli chodzi o to pierwsze twoje pytanie, do jakiego stopnia premier Netanyahu przeskoczył za wcześnie, czy zrobił to w odpowiednim miejscu. Ja uważam, że to jest tak naprawdę nie kluczowe pytanie, bo jeżeli program nuklearny Iranu jest tym egzystencjalnym zagrożeniem dla Izraela i jest tak postrzegany, ja tutaj nie będę zgadywał, wiesz, tak jak zawsze się oburzam, kiedy jakiś Francuz mi mówi, że Ukraińczycy powinni oddać kawałek Donbasu, prawda, Krymu i tak dalej. Łatwo się dyskutuje o cudzej ziemi, prawda? Tu mówimy o państwie, na którym Izraelczycy mieszkają i muszą podjąć te decyzje. Jeżeli dojdzie do wojny między Stanami Zjednoczonymi i Iranem, konsekwencje będą trwały przez generacje w mojej ocenie. I tak samo jak z Rosjanami, z Ukrainami, wiesz, wojny pozostawiają blizny. Tu nie chodzi o to, kto rozbił kogo armię, czy zajął, wiesz, słuszną administrację. One zostawiają społeczne, kulturowe i indywidualne pamięci tego, co się stało, wiesz. Więc ja się tego bardzo obawiam. Widzę coraz więcej niestabilności. Widzę w tej chwili 2 teatry, które się sypią po prostu. Znaczy mówię tutaj o Europie Wschodniej. Nie wiem, czy widziałeś niedawno duński centrum wywiadowcze dało studium, że oni uważają, Rosjanie spokojnie w ciągu 5, a nawet 2 lat będą w stanie po zamknięciu sprawy Ukrainy zaatakować sojusz. Więc wiesz, to są timelines, które są niezwykle krótkie. I wiesz, no ile możesz mieć konfliktów lokalnych, zanim nie dojdzie do pełnego załamania się systemu globalnego. Ja uważam, że Stany Zjednoczone nie są w miejscu, w którym, tak jak uważają niektórzy analitycy, których słucham, że prawda, koniec amerykańskiego prymatu, to nie o to chodzi. Stany Zjednoczone nie są tylko i wyłącznie siłą regionalną, są nadal graczem globalnym. Kwestia jest tylko, w jaki sposób rozkładają się te konflikty i do jakiego stopnia Kongres i społeczeństwo amerykańskie jest gotowe zmobilizować się i wydać pieniądze na obronę. Gdybyśmy poszli do 6-7% na obronę, w tej chwili mówię o bardzo wysokich numerach, i podwoili wielkość naszych sił zbrojnych, gdybyśmy zaczęli wracać
do tego, jak wyglądały siły amerykańskie w okresie szczytu zimnej wojny. Przypomnę ci, myśmy mieli, armię prawie 3,5 miliona w czasie Wietnamu. Prawie 10% wydatków na zbrojenie. Oczywiście nie mówię o takich sumach, ale mówię o mobilizacji. Więc takie uzbrojenie się byłoby stabilizujące. To samo się tyczy Europejczyków. Wiesz, no ale poczekaj, ale nie ma dzisiaj sytuacji politycznej, to o czym mówisz, ja się zgadzam, gdyby tak było, no to wtedy Stany mogłyby tutaj realnie dominować na wielu częściach świata. Ale sytuacja polityczna wewnętrzna Stanów Zjednoczonych dzisiaj jest taka, że trudno sobie wyobrazić, żeby Donald Trump podjął takie decyzje. Tak? Został wybrany no właśnie dlatego, żeby nie wydawać pieniędzy na zbrojenia, na obecność Stanów w różnych częściach świata, tylko po to, żeby reperować drogi i naprawić gospodarkę, zmniejszyć deficyty amerykańskie, tak? Bo tego od niego chcieli wyborcy. Nie tylko to. On również mówi o odbudowaniu armii amerykańskiej. To znaczy ta parada, która tak trochę kiepsko wyszła, tutaj w Waszyngtonie niedawno oglądałem, ta parada wojskowa, honorująca armię. Ale to, że Pete Hegseth mówi o odtwarzaniu kultury, prawda, tego wojownika, te wszystkie zmiany, które widzisz, zwiększenie rekrutacji, ja bym oddzielił, budowanie silnej armii od tego, co on nazywa niekończącymi się wojnami. On krytykuje raczej politykę ostatnich 20 lat, kiedy Stany Zjednoczone ciągle były zaangażowane w te gdzieś wojny poza granicami, które kosztowały ogromne pieniądze, a nie osiągnęły celów strategicznych. W tym sensie mówię o tym, o użyciu sił zbrojnych amerykańskich poza Stanami. No, tego wyborcy Trumpa dzisiaj nie chcą, bo mówią, wydawaliśmy, a my tu mamy bidę, panie, tak? I nie radzimy sobie. I to dlatego przecież to był chyba główny czynnik decydujący o zwycięstwie Trumpa w wyborach i on to na pewno czuje i wie. Było kilka czynników. No, musisz przyznać, że Partia Demokratyczna tutaj de facto była kontrybutorem wygrania. To jak zawsze, tak? Znaczy dlatego, że ale ten czynnik był też istotny. Ale ten czynnik też był istotny. Dobra, zostawmy już to. To porozmawiajmy chwilę o Rosji. O tym, jak ta sytuacja jeszcze przed zaangażowaniem Stanów, no a jeśli się zaangażują, nie wiemy, czy się zaangażują, czy nie. No, w chwili, kiedy rozmawiamy, jeszcze się nie zaangażowały. Na razie są przecieki o tym, że plany operacyjne zostały zatwierdzone, ale nie ma decyzji o użyciu bezpośrednio, znaczy guzik nie został wciśnięty, tak? Ale wszystko jest gotowe. Natomiast jak to działa na Rosję? No bo z jednej strony to działa na pewno dobrze, bo ceny ropy poszły w górę, tak? Wreszcie Rosja może zwiększyć swoje przychody i to tak ze 30% chyba skoczyły, tak? Więc budżet rosyjski po prostu szaleje z radości, znaczy osoba odpowiadająca za budżet rosyjski. Oczywiście uwaga Stanów Zjednoczonych odciąga się w innym kierunku jeszcze bardziej niż się odciągała. To nie jest, Rosja jest dzisiaj z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych największym problemem, tylko tych kolejne inne są. No ale bardzo ważny sojusznik Rosji, który dostarcza pewnie jeszcze cały czas szachedy, które niszczą regularnie ukraińskie miasta i odgrywają w tej dosyć istotną rolę. Pewnie nie tylko szachedy, ale o tych szachedach wiemy. No być może za chwilę nie będzie mógł już ich dostarczać, bo straci zdolności produkcyjne. Być może już stracił, tego jeszcze nie wiemy, prawda? Ale znacznie się osłabi. Więc tu pytanie jak jest bilans zysków i strat z punktu widzenia Rosji i oczywiście jaki on może być, jeśli sytuacja się rozwinie, znaczy jeśli ta wojna będzie trwała i się rozwijała intensywnie. Ja uważam, że nie tylko to, że Iran dostarczał sprzętu Rosji. Iran w tej chwili efektywnie, tak powiem, ściąga trochę krwi, mówię to metaforycznie, Zachodowi, Stanom Zjednoczonym i sojusznikom. Więc ta wojna w tym sensie, że odciąga uwagę od Ukrainy, przesuwa resursy. Ciekaw jestem, jak będzie wyglądać dalsza rozmowa na temat wspierania Ukrainy tutaj w Waszyngtonie. Do jakiego stopnia Europejczycy o tym mówią. Myśmy słowa nie powiedzieli w tej rozmowie, Igor, na temat tego, w jaki sposób mogą się zachować Europejczycy w tym wszystkim.
ale ja uważam, że balansując to wszystko z punktu widzenia Rosji, to jest jednak net positive, dlatego że po pierwsze, Iran staje się tutaj do pewnego stopnia bardziej zależny od Rosji, jeśli chodzi nie tylko tam o różne tam deale, ale chodzi o technologię wojskową, wsparcie polityczne i ewentualne systemy, które mogą im być potrzebne. Rosjanie postawili swoją produkcję na produkcję wojenną. Nie tylko chodzi o 1,5-milionową armię. Peter Rogers dawał sprawozdanie przed Komisją Spraw Zagranicznych Senatu. Wiesz, Rosjanie budują w tej chwili kompleks wojskowy, o którym się mówi, że oni nie odbudowują swoje siły, ale oni budują siły uderzeniowe w tej chwili. Więc tu dla Iranu nagle Rosja będzie się stawać zapleczem, również sprzętowym, amunicyjnym, ceny ropy, czyli możliwości fundowania i kupowania rzeczy, kupowania wpływów, korumpowania ludzi. Więc bardzo prosto na to patrząc, jakiekolwiek poszerzenie frontu, która odciąga uwagę i zdolności i środki od Europy Wschodniej, która jest w tej chwili pryncypialnym celem Rosji. Rosjanie chcą skonsolidować strefę wpływów, chcą albo przejąć Ukrainę, albo ją zniszczyć, prawda? Mają już Białoruś w pełni zintegrowaną w swój system command and control, a jednocześnie Zachód nie jest przygotowany w tej chwili do odstraszania na takim poziomie, na jakim powinien być. To są dopiero początki myślenia o tym, w jaki sposób wykorzystać technologię państw natowskich dla odstraszenia Rosji. Ja uważam, ta wojna to jest potencjalnie pozytyw i dla Chińczyków, i dla Rosjan, niestety. A to jest net strata dla sojuszników. I czego mi brakuje w tym wszystkim, to jest naprawdę jakieś wspólnotowe odpowiedzenie. Mówię tu i o sojusznikach europejskich, Stanów Zjednoczonych, poza deklaracjami. Na temat jakie twoim zdaniem jaka ta odpowiedź może i powinna być? Bo na razie jest taka cicha sympatia, tak? Jest cicha sympatia. Fajnie, rozwalają ajatollahów, no to jakby dobrze dla nas. I też powiem, jak działa dyplomacja, bo miałem tego przykład tu w Warszawie, jak działa dyplomacja izraelska. Nie wiem, czy wiesz, ten poniedziałek w Instytucie Wolności był ambasador Izraela. Organizowałem taki cykl spotkań zamkniętych z grupą ekspertów i ambasador Izraela, zwykle te spotkania są off the record. Powiedział, że nie, to może być on the record. Tak? Miał zgodę na to. I jedną z rzeczy, którą powiedział, no to powiedział taką myśl, że właśnie my walczymy tutaj trochę w imieniu naszych sojuszników również, w sensie tutaj europejskich sojuszników, prawda, z złymi rządami ajatollahów. No i oczywiście to Irańczycy zdecydują o tym, co się stanie z rządem ajatollahów, no ale oczywiście mają nadzieję na ich obalenie. I tu ewidentnie to nie było przypadkowe. Tak? Znaczy zbieżność wizyty ambasadora z wybuchem wojny z naszego punktu widzenia była przypadkowa, bo myśmy się mówili wcześniej, nie mieliśmy tych informacji. Aż tak, jesteśmy bardzo dobrze poinformowani, ale nie aż tak. Natomiast spodziewaliśmy się, że ta jego wizyta może zostać odwołana, ale nie. Po pierwsze nie została odwołana, a po drugie powiedział pan ambasador, że to jest rozmowa on the record, czyli możemy tej wiedzy używać. Słuchaj, konflikty zbrojne zawsze mają element binarny w nich. To znaczy, ja rozumiem, że niektóre państwa próbują stać tak z boku, wiesz. Co masz na myśli, mówiąc element binarny? To znaczy, że się wybiera się, którą stronę się będzie wspierać. Okay. Prawda? Czy albo, binary, albo tu. No tak. A to, co opowiadasz z wypowiedzi ambasadora Izraela, to jest dla mnie klasyczny przykład tego, kiedy próbujesz przedstawić, że słuchajcie, kochani, teraz to jest moment, w którym bijemy się o rzeczy, które są istotne dla całej społeczności, zarówno waszej, jak i naszej, w związku z tym. W czasie wojny Ukrainy, na przykład jak rozmawiałem tutaj z attaché Indii, no to było takie na długość ramienia. No tak, to jest niby oczywiście moralny wymiar, ale to jest jednak nie nasza wojna. Ja uważam, że w strefie tutaj tego obszaru, bo tak naprawdę Środkowy Wschód to jest przyklejony element geopolityki europejskiej, od tego się nie da uciec. To jest jednak to, co się tam będzie dziać. Nie mówię tylko o przepływach migracyjnych, czy o ropie, czy o religijnych sprawach, terroryzmie i tak dalej. To jest część problemu europejskiego. Ja myślę, że tutaj będzie bardzo trudno
Europejczykom znaleźć jakieś jasne zrozumienie tego, co się dzieje. Wracam do tego. Iran jest tą perską cywilizacją, która jest inna, która jest, już sam wymiar tego problemu jest taki, że trudno wpaść i powiedzieć sobie, no to jest, wiesz, to jest jakiś tam niewielki problem, jakaś tam wojna. Patrzymy na rzecz skali. Ja byłem bardzo zaniepokojony, kiedy pierwszy raz doszło do wymiany ciosów między Izraelem a Iranem, po tym, kiedy pamiętasz, Izrael zabił jakiegoś generała irańskiego i wtedy poleciały pociski z Iranu na terytorium Izraela, dlatego że to było przekroczenie pewnej ściany. I teraz ja ciekaw jestem, w jaki sposób, biorąc pod uwagę i sytuację wewnątrz kluczowych państw europejskich, sytuację migracji, pewnej solidarności regionalnej, wiesz, w jaki sposób przywódcy europejscy będą w stanie dokonać decyzji, my stoimy po stronie Izraela, czy my stoimy neutralnie, czy my stoimy tak i tu, a zwłaszcza w wypadku, gdyby doszło do Waszyngtonu, podejmującego decyzję wsparcia Izraela w sposób bezpośredni, no to są nasi sojusznicy wewnątrz NATO, więc reperkusje tego są naprawdę ogromne. W sensie tego, w jaki sposób my możemy mówić wtedy o kolektywnym Zachodzie, kiedy się różnimy odnośnie tych bardzo podstawowych spraw. Różnice, które widzisz odnośnie tego, co się dzieje, jeśli chodzi o Gazę, wiesz, te potępienie polityki Izraela, który w jaki sposób on zachowuje się w Gazie, to również odgrywa rolę w polityce europejskiej. To odgrywało rolę na kampusach amerykańskich. Mamy w tej chwili ten cały churn, kiedy stara się rząd w tej chwili podziękować zagranicznym studentom, którzy się zajmują działaniami politycznymi, że tak powiem, mówię to w sposób oględny. Ale też powiedzmy, ja muszę wyrazić działania... nie widzieliśmy od lat. To jest kryzys, ale jakiego nie widzieliśmy od lat. Też działania Izraela w Gazie, prawda, no, choć powód tych działań jest zrozumiały, bo atak, który był w październiku 1,5 roku temu, tak, był no, koszmarny, ale sposób działania Izraela no, wywołuje wiele wątpliwości i ogromne kontrowersje. Igor, ja nie będę bronił, to humanitarny wymiar jest oczywisty, wiesz, to jest poza rozmową. Ja uważam, że jest bardzo trudno dojść do momentu, w którym wreszcie w tempę głowy polityków i przywódców wejdzie to, że ich wielkie ideologie w końcowej analizie, koszty za nie płacą ludzie. Normalni ludzie, wiesz, dzieci, młodzi ludzie, starzy ludzie. No to jest dla mnie, wiesz, nieprzemyślenie tego. Jest takie powiedzenie, kiedy wykładałem w Naval War College, że najlepsze plany wojskowe nigdy nie przeżywają pierwszego wystrzału w wojnie. Więc tu się buduje te wspaniałe plany. Ja podejrzewam, że Izrael uważał, że tymi atakami rozwali, prawda, te stacje wzbogacania uranu i będzie po wszystkim. A tutaj się nagle okazało, wiesz, to momentum jest już w tej chwili inne. I stąd, no, wiesz, pomyśl o tym, od 20 lat, od więcej niż 20 lat, właściwie od 9/11, Środkowy Wschód jest kotłem, w którym istniejące przedtem państwa zostały zdekonstruowane, kiedy życie ludzkie, które kiedyś jeszcze było w miarę normalne, to nie były demokracje, to były, wiesz, to były autorytarne państwa. No ale oglądałem niedawno taki film na Netflix, kiepski film pod tytułem Mosul, jeśli cię to zainteresuje, to obejrzyj to. Ale rozumiem, że to było filmowane w Mosul. To jest historia irackich tam jakichś policjantów, którzy szukają swoich żon. Ale patrząc na landscape tego Mosul, jak wyglądają te gruzy, wiesz, to jest rzecz, która cię uderza. Więc... Ale w tym wszystkim, w tym całym regionie, który jest tak zgruzowany, prawda, zniszczony, w którym ludzie no, wycierpieli masę, w którym każdy dzień jest niepewny, jest jedno państewko, które ciągle się rozwija, które się nieprawdopodobnie broni, które ma nieprawdopodobne zdolności wojskowe i które jest w stanie przeprowadzić taką akcję, jaką przeprowadza od 3 dni w Teheranie, prawda, że najpierw namierza 15 najważniejszych dowódców, iluś najważniejszych naukowców, którzy zajmują się rozwijaniem tej broni jądrowej, no i przeprowadza nieprawdopodobnie skuteczne ataki na państwo ludnościowo o 10 razy większe od nich. Terytorialnie nie policzyłem ile, ale też pewnie coś koło tego. No, rozumiem, że mówisz o Izraelu tutaj, tak? O Izraelu. Mówię o Izraelu. Więc ja bym nie nazywał go państewkiem, dlatego że to, co opisałeś, jeśli chodzi o zdolności... Geograficznie, tak?
Jeśli chodzi o Geogra- zdolności wojskowe, To jest wymiar imperium. ekonomiczny, rozwój technologiczny, wiesz, umiejętności dyplomatyczne. Rzecz, która cię może zaciekawić, ja kilka lat temu przeczytałem książkę Yoram Hazony. To jest zarówno Żyd, jak i Amerykanin. O ile wiem, Yoram ma podwójne obywatelstwo. Jest wykładowcą w tej chwili w Izraelu. Napisał książkę The Virtue of Nationalism, czyli cnota nacjonalizmu. Co jest bardzo ciekawe i z tego wyrosła Burke Foundation i taki narodowy konserwatyzm, jak my to nazywamy. Ale i to była książka chyba wtedy roku wśród konserwatywnych czytelników zagłosowana. Yorama argumentem, myśmy tak wymieniali e-maile przez jakiś czas, ja go nigdy osobiście nie spotkałem. I jego argumentem jest to jednak, że to poczucie wspólnoty narodowej jest podstawowe. Wiesz, dla mnie jest przeciekawe, że wszystkie osiągnięcia Izraela opierają się jednak w końcowej analizie na tym bardzo silnym zwarciu się wewnętrznym my jako my i tam wrogi świat z drugiej strony. Bo to jest Tak różnorodne społeczeństwo, nie tak bardzo podzielone. Ale doświadczenie historyczne, Igor, bo jak jedziesz do Izraela, to widzisz różnorodność. Tak. A ta różnorodność, mówimy o tym, że Stany są podzielone koszmarnie, prawda, walczą ze sobą wewnętrznie, jak, no nie chcę tu używać ostrych słów, ale co niszczy to państwo. To samo mówimy o Polsce, ale przecież i Stany, i Polska przy Izraelu to pikuś, nie? Tam się dopiero naparzają, tam jest dopiero podział i walki wewnętrzne, a jednocześnie i ten Netanyahu, którego chcą wsadzać do więzienia i czekają i demonstrują przeciwko niemu niemal każdego dnia, jak jest wojna, wszyscy za Bibim. Ale ja bym zasugerował następujące i to właśnie trochę taki z moich rozmów z Yoramem i kilka innych obserwacji. Wiesz, jak kiedyś z Markiem Magierowskim rozmawialiśmy na temat kłótliwości narodów, tak żartowaliśmy na ten temat. Jego doświadczenie właśnie w Izraelu mówi, jeżeli wejdziesz do Knesetu i zobaczysz, prawda, to jest dopiero... Natomiast jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa, poczucie tego, że jesteś w ekstremalnym momencie zagrożenia przeżycia narodowego, te szeregi się schodzą. To, co ty opisujesz, że prawda, wszyscy tego Netanyahu tam są do więzienia wsadzać, tam go oskarżają, demonstrują. W momencie, kiedy Izrael znajduje się w stanie zagrożenia. Druga sprawa, służba w wojsku. Wiesz, myśmy o tym mówili wielokrotnie. Trochę odchodzimy od tego tematu, ale Izrael żyje w świecie obywatelskości, wiesz, w której kiedyś żyły Stany Zjednoczone. Odkąd odeszliśmy od profesjonalnej armii, jest coraz trudniej. Polska tak samo ma armię zawodową, ma te różne podziały polityczne. Wracam do tej wartości kodu kulturowego narodu, że to jest, wiesz, dla mnie nie ma demokracji bez spójnego społeczeństwa narodowego. Dlatego, że to, żebym ja oddał część moich praw i przywilejów i chęci tobie, mimo że nie jesteśmy ze sobą połączeni ani więzami rodzinnymi, ani niczym innym. To jest dlatego, że ja patrzę na siebie, patrzę na współobywatela, patrzę na tutaj człowieka i mówię, ja jestem mu coś winien, bo jesteśmy częścią tego samego narodu tutaj, wiesz. Andrew, to jest niezwykle ważne, ale umówiliśmy się na osobną rozmowę na ten temat, więc nie wygadaj teraz, bo mamy do zrobienia osobną, bardzo ważną rozmowę na ten temat, na którą się umówiliśmy i też Państwu już zapowiadam i teraz już na pewno będziemy musieli zrobić, bo ją zapowiedziałem. Wracając do tej wojny i ataku, na ile ona będzie mieć... Znaczy, bo to jest, rozumiem, tak jak powiedziałeś na samym początku, będzie coś bardzo ważnego, że to jest dalsze tak rozszerzenie frontu. Ja pamiętam, że mówiliśmy o tym w październiku 2 lata temu, czy tam 1,5 roku temu, tak, kiedy Izrael został zaatakowany, że to jest rozszerzenie, to 2,5 roku temu już było. Tak. Że Izrael został zaatakowany i że to jest rozszerzenie frontu, już to jest bardzo źle z punktu widzenia Ukrainy, Polski, prawda, porządku światowego i tak dalej. No to teraz jest to jest jeszcze gorzej, jeszcze dużo bardziej, jeszcze dużo większy wstrząs dla świata. No Igor, pamiętaj, że to się również dzieje na kilka dni przed tym, kiedy będzie szczyt w Hadze w sojuszu, gdzie będzie rozmowa na temat tego, w jaki sposób force posture powinna być położona. Podejrzewam, że będzie bardzo dużo kuluarowych rozmów na temat Rosji i w jaki sposób sobie z tym poradzić. I nagle tego rodzaju kryzys przyćmiewa rozmowy na temat tego, w jaki sposób sojusz powinien, że tak powiem, wyjść z obecnego kryzysu, dlatego że
jesteśmy w takim dziwnym momencie. Z jednej strony mówimy 3% GDP, 5% GDP na obronność. Są zgrzyty na liniach osobistych, prawda, prezydent Trump, a inni przywódcy. Mimo tych wielkich deklaracji okazuje się, że nagle wszyscy pielgrzymują do Waszyngtonu. Mieliśmy Macrona, mieliśmy Merza, mieliśmy Bryta, więc wiesz, to jest bardzo, bardzo dużo rzeczy są na stole, jeśli chodzi o przyszłość sojuszu i nagle ten kryzys wszystko przyćmiewa. Ja sądzę, że będzie oczekiwanie ze strony amerykańskiej w rozmowach z sojusznikami jakichś konkretnych zobowiązań i deklaracji, czy publicznych, czy niepublicznych, nie wiem. Ale Dotyczących tego, w jaki sposób rozwiązać ten kryzys, w jaki sposób dojść do jakiegoś rozwiązania tego problemu. I jeżeli Stany Zjednoczone będą trwać przy pozycji, że Iran nie może mieć broni jądrowej, no to właściwie jesteśmy w sytuacji, która pcha nas w kierunku konfrontacji. No oczywiście wiemy, że Donald Trump też bardzo często mówi, to nie może być, tamto nie może być, po czym negocjuje i wychodzi, więc może będzie jakieś wyjście z tej sytuacji. Ale jeżeli będzie to ekstremalne postawienie, bo w momencie, kiedy Izraelici już wyszli na pole, że tak powiem, zaczęli uderzać, zaczęli prowadzić wojnę, zresztą przeprowadzili operacje wywiadowcze w sposób niesamowicie zdolny, jeśli chodzi o umieszczenie broni i działanie na terenie Iranu. No więc wtedy sojusz będzie debatował nie tyle o przyszłości flanki, ile o tym, co zrobić na Środkowym Wschodzie. Jeżeli tutaj dojdzie do dużych podziałów, to osłabi to jeszcze bardziej więzi sojusznicze i to jest niedobre. I to jest bardzo niedobra wiadomość dla Polski, bo to jest właściwie tak naprawdę cała ta rozmowa. Możemy powiedzieć, że rozmawialiśmy o tym, co ta sytuacja w Iranie znaczy dla nas, dla naszego bezpieczeństwa. A to wcale wbrew takim, jak czuję takie nastroje w Warszawie, to wszyscy tam sympatyzują, nie? Żeby tych ajatollahów pogonić, co pewnie byłoby dobre, gdyby upadł rząd ajatollahów, gdyby to państwo się jakoś unormalniło, tylko że jeśli upadną, to też nie wiadomo, co będzie po tym. Tak? To jest najważniejsze pytanie. To jest najważniejsze pytanie. Co wtedy? Dlatego, że większość, ja nie jestem ekspertem od Iranu, ale jak rozmawiam z przyjaciółmi, którzy się tym zajmują na co dzień, to oni mówią, że problem jest brak przywództwa. To znaczy, kto wstąpiłby, wiesz, w te buty, żeby to poprowadzić. A mamy tu duże doświadczenie, i wy macie, znaczy Amerykanie mają, tak? Obali się jednego, ale potem przychodzi totalny chaos. Bo dlatego, że dekapitacja, wiesz, to jest znów temat na szerszą rozmowę. Ja pamiętam na 3 miesiące przed drugą inwazją Iraku miałem taką rozmowę tutaj w Departamencie Stanu i tam z różnymi analitykami też. Kiedy, wiesz, myśmy mieli usunąć Saddama Husseina, prawda, i wprowadzać demokrację, nation building. Co ja uważałem było szaleństwem. Zresztą mówiłem, że to absolutnie nie ma sensu. Nie mówię tego dlatego, że teraz jestem taki mądry. Ja wtedy już uważałem, że dekapitacja reżimu i nic nie wsadzone na jego miejsce doprowadzi tylko do jednej rzeczy, dekapitacji reżimu. Czyli cała struktura administracyjna się rozsypie. A poza tym tam był błąd w Iraku debatyfikacji, kiedy Brenner przyszedł i zamiast po prostu zatrudnić tych wojskowych i tych urzędników, oni po prostu wyrzucił na ulicę. Tak naprawdę i wiesz, 250 000 ludzi z bronią, bez dochodu, bez niczego. Ale to jest oddzielna rozmowa. Ja uważam, że ja mam nadzieję, że wreszcie w Waszyngtonie i w stolicach europejskich skończy się gadanie o świecie w kategoriach takiej, ja to nazywam inżynierią narodową. Że my bierzemy śrubokręty i przychodzimy, prawda, tam zmieniamy reżimy, robimy nation building i tak dalej. Państwa, a zwłaszcza narody, a zwłaszcza kultury i cywilizacje, to są niezwykle delikatne organizmy. Jest ogromnie trudno przewidzieć, w którym kierunku one pójdą. Narody budują się same, narodów się nie buduje per se. One mogą powstać dlatego, że zaistnieją struktury państwa. Ta świadomość narodowa się może podnieść, wiesz. No, Białorusini dzisiaj, prawda, którzy po tej generacji bycia państwem nominalnie niezależnym, mimo tego, że mają tego swojego koszmarnego prezydenta, to jednak wśród młodych ludzi powstaje świadomość narodowa, że oni jednak są czymś odrębnym. Świadomość narodowa ukraińska. Ale to nie jest tak, że my wchodzimy, bierzemy sektarialne państwo, prawda, muzułmańskie i robimy z niego demokrację. No. To była hubris, wiesz, pierwszej wody. I więc to, że nie wiemy, jaki byłby endgame, to jest pierwsza sprawa. Ja zawsze uważam, że jeżeli nie masz strategii na zakończenie tego, co byś chciał osiągnąć, to nie podejmuj ryzyka rozwalania tego wszystkiego, bo naprawdę nie wiesz, co z tego wyjdzie.
To, że tam są rządy w tej chwili, wiesz, ajatollahów, no to była naiwność tego, że uda się zrobić rewolucję, prawda? I pamiętaj, że najczęściej ludzie w Waszyngtonie rozmawiają z ludźmi, którzy przyjeżdżają z tych społeczeństw w dobrze skrojonych garniturach, mówiących dobrze po angielsku, wyedukowani w amerykańskich czy angielskich instytucjach. Jak pamiętasz prezydenta Afganistanu, który mówi doskonałym angielskim, prawda? Ale to są ludzie z bardzo wąskich elit, którzy dają ci narrację, jaka nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. A najgorsze jest to, że my nie mamy wśród naszych społeczności analitycznych ludzi, którzy rzeczywiście doskonale znają te kultury, mówią tymi językami, spędzili tam czas, podróżowali. Area studies, jak my to nazywamy, ja ciągle o tym mówię, wiesz, to naprawdę zapadło. Ja mam nadzieję, że uda się doprowadzić do ochłodzenia tego kryzysu. Znaczy, jeżeli chodzi o wyjście z tego talerza w tej chwili, tej gorącej zupy, że tak powiem, to jest schłodzenie tego. Czy to jest możliwe? Jestem bardzo sceptyczny. A to się może poszerzyć bardzo szybko. Dlatego, że jeżeli Stany Zjednoczone bezpośrednio wejdą w ten konflikt, to ja uważam, że i Chińczycy, i Rosjanie potraktują to jako takie otwarcie do ich własnych ruchów, czy to w innych teatrach, czy jeśli chodzi o naciskanie na inne regiony. Niedobra sytuacja, Igor. Uważasz, że jeśli Ameryka zaatakuje, to nie tylko może być odpowiedź irańska na jakieś amerykańskie instalacje, no bo nie na same Stany Zjednoczone, tak, na jakieś amerykańskie obiekty w okolicach Iranu, ale też może to sprowokować Chiny do wykonania jakichś ruchów? Uważam, że wszystko jest możliwe. To znaczy, ja uważam, że w tej chwili Chińczycy są w sytuacji, w której czekanie, granie na czas, budowanie swoich sił zbrojnych, budowanie marynarki, pozyskiwanie technologii, rozwijanie swoich własnych zdolności, no to wiesz, a jednocześnie de facto powolne kolonizowanie Syberii, prawda, przez swoją obecność biznesową, małżeństwa, tego rodzaju rzeczy. Chińczycy znajdują się w takiej sytuacji, w jakiej zawsze historycznie były Stany Zjednoczone. Historycznie Stany Zjednoczone, jeśli chodziło o wielkie globalne konflikty, wchodziły w ten konflikt ostatnie, ponosiły najmniejsze szkody, wychodziły jako największe rozgrywające. W tej chwili te konflikty, gdzie my jesteśmy przygwożdżeni już i do konfliktu ukraińskiego, z którego Trump stara się wyjść, i teraz do konfliktu na Środkowym Wschodzie, my jesteśmy w sytuacji, w której to my wydajemy resursy, my tracimy kapitał polityczny, a Chińczycy czekają na odpowiedni czas. Ja bardziej bym się obawiał gwałtownych ruchów ze strony Rosji. Ja uważam, że Rosja mogłaby próbować to wykorzystać i zresztą, jak wiesz, szykują się do dużej ofensywy letniej w tej chwili, widać, patrząc na wszystko, co robią, produkcja i nowych czołgów, jaka się odbywa w tej chwili w Rosji. Rosjanie już nie rekonstytuują wojska, oni je budują i robią to z szybkością, o jakiej nie mogliśmy przedtem w ogóle myśleć. Uważasz, że może nastąpić duża ofensywa rosyjska w najbliższych miesiącach na Ukrainie? Nie wykluczam tego. Nie wykluczam tego. No, Dlatego, że jest... ty znasz Ukrainę bardzo dobrze, jest duże zmęczenie wśród ukraińskiego społeczeństwa również. To oczywiście jest, ale z drugiej strony jest ta armia jest ciągle silna, zaczynają własną produkcję, już produkują, tak? To jest niesamowite. To jest lekcja dla wszystkich, dla Polski przede wszystkim, tak? Ale również dla państw zachodnich. Jak to państwo mogło się podnieść w tych dramatycznie trudnych warunkach i jak rozpoczęło produkcję, ale to jest na osobną rozmowę. No ale jeśli uważasz, że tam może dojść do letniej ofensywy, to nie jest, to jest kolejny bardzo zły sygnał. Podsumowując, to wszystko, co się dzieje, nie jest dobre dla Polski, tak? To jest dla naszego bezpieczeństwa, dla naszego regionu, to są kolejne iskry, czy to nie iskry, tak? Kolejne pożary, które wokół nas wybuchają i które powodują, że świat jest mniej stabilny i raczej zachęcają tych destabilizatorów do bardziej ostrych działań. Tak, Igor, ja bym, patrząc na to, jak przyjeżdżają tutaj przywódcy największych państw z Europy do Waszyngtonu na spotkania z Donaldem Trumpem, uważam, że dobrze by było, żeby również polscy przywódcy tutaj byli. Trzeba budować relacje naprawdę na wielu poziomach, od góry do dołu. To na pewno. Andrew, dziękuję Ci za fantastyczną rozmowę. Dziękuję. Do usłyszenia następnym razem. Dzięki.
Do widzenia Państwu. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Napiszcie, co o tym sądzicie. Czy podzielacie opinię Andrew Michty, że ta cała sytuacja nie jest dobra dla Polski, że zmniejsza nasze bezpieczeństwo, że ten rozchwiany świat staje się coraz bardziej dla nas niebezpieczny. Ciekaw jestem Państwa opinii. Subskrybujcie Układ Otwarty. Dziękuję wszystkim subskrybentom. Jest Was już ponad 200 000. Bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną. Dziękuję wszystkim patronom. Zachęcam również do wspierania na patronite.pl. Dzięki serdeczne. Do usłyszenia.